Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStryk. Jestem na Trzech Koronach w Pieninach. Jest cudowna pogoda, mam genialne warunki do robienia zdjęć. Testuję tu dla Was 3 obiektywy od Sigmy pod system Micro 4/3. 16 mm, 30 mm i 56 mm. Ważne, że mam świetne warunki, mogę porobić genialne zdjęcia i te zdjęcia Wam pokazać, a później już pogadamy sobie o samych obiektywach i o tym, jak się one sprawdziły. Zapraszam do oglądania. Nie spodziewałem się, że jeszcze będzie mi dane zobaczyć zimę w tym roku, taką prawdziwą, ale udało się. Nie spodziewałem się, że będzie to w Pieninach. Myślałem, że bardziej w jakichś wyższych górach. Pieniny jednak są dosyć niskimi górami, ale akurat spadł świeży śnieg. Temperatura jest super, bo jest tak naprawdę około 0 stopni. Delikatnie zaczyna powoli wszystko topnieć, ale myślę, że jeszcze dzisiaj, jutro będziemy mogli się nacieszyć naprawdę ładnymi widokami i piękną, prawdziwą zimą, której tak bardzo brakuje mi we Wrocławiu. Tutaj tego nie widać, bo jest zbyt przepalony obraz, ale za mną pięknie widać 3 korony wychodzące z nad lasu, więc zaraz rozkładam statyw i robię zdjęcia, bo wygląda to naprawdę świetnie. Wczoraj byłem na Trzech Koronach, dzisiaj jestem nad Dunajcem po słowackiej stronie. Wczoraj miałem super warunki do zdjęć, więc nie nagrywałem za dużo filmów, przede wszystkim fotografowałem. Dzisiaj jest na odwrót, mamy pełne słońce, bardzo mało chmur na niebie, więc nie są to super warunki do fotografii krajobrazowej, więc dzisiaj sobie po prostu więcej pofilmuję i pogadam do Was. Moje omówienie tych obiektywów Sigmy chciałbym zacząć od obiektywu 16 mm ze światłem 1.4. Jest to największy z tych obiektywów, które testuję, ale nadal jest na tyle kompaktowy, że bez problemu możemy go zabrać ze sobą w podróż. Idealnie pasuje do mojego EM1 Mark II. Sam obiektyw jest dosyć lekki, waży około 400 gramów. Jest uszczelniony, co jest dla mnie bardzo dużą zaletą. Na obudowie, jako że jest to stałka, znajdziemy tylko jeden pierścień do ustawiania ostrości. Niestety działa on z elektronicznym przełożeniem, więc osoby, które filmują, będą trochę narzekać, ale przy fotografowaniu opór jest na tyle fajny, że da się całkiem przyjemnie tą ostrość ustawiać. Chociaż nie ukrywam, że w tego typu obiektywie ja korzystam przede wszystkim z autofokusa. Mam w tej chwili nakręcony filtr ND1000, no bo fotografowałem na długim czasie. Ogniskowa 16 mm, mnożymy ją razy 2, więc jest to 32 mm na pełną klatkę, czyli taka ogniskowa bardzo uniwersalna, ale przydałoby się dla mnie coś szerszego. Trochę szkoda, że Sigma nie pokusiła się o wypuszczenie jeszcze jednego obiektywu z ogniskową na przykład 12 mm i światłem 1.4 albo nie wiem, chociażby 2.0 i tak byłby to fajny wynik, no bo ta 16 dla mnie dalej przy krajobrazie jest odrobinę za wąska, ale jeśli fotografujecie jakiegoś streeta, reportaż albo nawet portret, no to ta 16 może Wam się przydać. Obiektyw oprócz bagnetu Micro 4/3, który ja testuję, występuje też z bagnetem Sony E, więc świetnie sprawdzi się również z bezlusterkowcami z serii A6000. Ustawia ostrość już od 25 cm, co jest całkiem ok wynikiem przy tego typu szkle. Kosztuje 1800 zł, co jest bardzo okazyjną ceną, jeśli weźmiemy pod uwagę światło tego obiektywu, czyli 1.4. Autofokus w tym obiektywie jest odrobinę wolniejszy niż autofokus w Olympusach serii Pro, ale nadal jest on naprawdę szybki i sprawny, nie miałem z nim żadnego większego problemu, nawet przez filtr ND1000 bez problemu ostrość była ustawiana, więc o autofokus w tym szkle bym się nie martwił. Jeśli chodzi o jakość obrazu, obiektyw jest bardzo ostry na środku kadru już od w pełni otwartej przysłony. Na brzegach jest przyzwoicie ostro, chociaż warto trochę przymknąć ten obiektyw, żeby faktycznie ta ostrość w całym kadrze była już na dobrym poziomie. Już od przysłony f2.0 większość wad optycznych znika i obraz jest świetnej jakości. Ja przy krajobrazie to oczywiście go i tak przymykam do f8 albo nawet f11 i wtedy ten obraz jest naprawdę żyleta. Jeśli chodzi o wady optyczne, pojawia się tu trochę problemów z dystorsją i trochę problemów z aberracją chromatyczną, ale myślę, że jak za tą cenę to nie można narzekać. Obiektyw też bardzo dobrze pracuje pod światło, co przy krajobrazie będzie dużą zaletą. Nie ma też problemu z winietowaniem, co przy obiektywach szerokokątnych często się zdarza. Oczywiście ja sprawdzałem go na matrycy Micro 4/3, nie wiem jak to będzie wyglądać na matrycy
APS-C. Podsumowując, obiektyw świetnie wykonany, o bardzo rozsądnych gabarytach i wadze. Podobają mi się uszczelnienia, podoba mi się jakość obrazu, to, że jest jasny, więc też będzie można go użyć w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Tak jak mówię, dla mnie jest odrobinkę za wąski, ale myślę, że przy reportażu czy przy jakiejś fotografii ulicznej jak najbardziej się sprawdzi. Myślę, że jeśli chodzi o jakość optyki, no to przy tej cenie naprawdę nie można narzekać i Sigma zrobiła dobrą robotę. Oczywiście pokażę Wam tu teraz trochę zdjęć z tego obiektywu i przechodzimy dalej. Ciekawy byłem, czy ta 16 nadaje się do filmowania z ręki i o dziwo nadaje się. Myślałem, że będzie zbyt wąska, ale jest dosyć długa i można złapać za samą końcówkę obiektywu. Jeszcze mam teraz założoną osłonę przeciwsłoneczną i mogę w ten sposób z ręki całkiem nieźle siebie filmować. Autofokus ciągu, jak widzicie, radzi sobie też całkiem dobrze. Więc pomimo, że do filmowania z manualnym ustawieniem ostrości przez ten pierścień elektroniczny średnio te obiektywy się nadają, no to jak widać do takiego vlogowania 16 przynajmniej może być używana. Kolejnym obiektywem jest 30 ze światłem 1.4. Jest to ogniskowa 60 mm w przeliczeniu na pełną klatkę. Dla mnie jest to taka dosyć trudna ogniskowa, ale ja używałem głównie tego obiektywu do robienia detali, kiedy chciałem trochę skompresować kadr i w takiej fotografii przyrodniczo-krajobrazowej sprawdził się o dziwo dosyć nieźle, a nie podejrzewałbym, że taka ogniskowa będzie mi się przydawać. Sam obiektyw również jest świetnie wykonany, chociaż w tym przypadku zabrakło uszczelnień. Przynajmniej z tego, co znalazłem w internecie, takie informacje, że akurat ten obiektyw nie jest uszczelniony, co mnie dziwi, bo 56 oraz 16 są uszczelnione i wszystkie są z tej samej serii, więc zdziwiła mnie ta informacja, no ale z tego, co znalazłem, to akurat 30 uszczelniana nie jest, a szkoda. Jeśli chodzi o sam design, no to wszystkie te trzy obiektywy wyglądają bardzo podobnie i jakość wykonania również jest na takim samym wysokim poziomie. Również mamy jeden pierścień, również z elektronicznym przełożeniem. Sam obiektyw waży około 260 gram, więc jest naprawdę lekki i kompaktowy. Jeszcze jak zdejmiemy z niego osłonę przeciwsłoneczną, jest to mały obiektyw, bez problemu można go ze sobą zabierać i cały zestaw będzie mały i lekki. Ostrość w tym obiektywie ustawiana jest od 30 cm. Autofokus jest szybki i sprawny, odrobinę szybszy niż w 16, no ale również jest tutaj delikatna różnica w stosunku do obiektywów Olympusa, ale tak jak mówiłem, jest naprawdę dobrze i obiektyw jest w pełni używalny z autofokusem. Jeśli mówimy o jakości obrazu, jest tutaj naprawdę genialnie. Przede wszystkim obiektyw jest niesamowicie ostry i na środku, i na brzegu kadru już od f1.4, a jeśli jeszcze go odrobinę przymkniemy, to jest naprawdę żyleta. Jest to najostrzejszy z tych trzech obiektywów, które teraz testuję. Nie ma też problemów z aberracją chromatyczną, nie ma problemów z dystorsją ani z winietowaniem. Obiektyw optycznie jest naprawdę genialny, a jeśli weźmiemy pod uwagę jego cenę, czyli 1600 zł, no to tutaj jest to niesamowity stosunek jakości do ceny. Jest to chyba najlepszy obiektyw w systemie Micro 4.3, jeśli weźmiemy pod uwagę jaką jakość obrazu otrzymamy za jakie pieniądze. Jedyne, na co bym ponarzekał w tym obiektywie, to trochę na pracę pod światło. Zdarza mu się złapać trochę blików i flar, ale poza tym jest optycznie jest genialnie. No i szkoda, że w przypadku tego obiektywu zabrakło uszczelnień. Ale jeśli tylko ogniskowa Wam pasuje, to brałbym 30 1.4 bez zawahania, bo jest to naprawdę świetny obiektyw. Ostatnim obiektywem, który chcę Wam dzisiaj pokazać, jest 56 mm ze światłem 1.4. Daje to ogniskową 112 mm w przeliczeniu na pełną klatkę, czyli tak naprawdę na matrycy Micro 4.3 jest to teleobiektyw, a popatrzcie na jego rozmiary. Ważą 280 gramów, więc jest również bardzo lekki. No i jeśli ja mogę zabrać ze sobą coś tak małego i lekkiego i mieć tak naprawdę spore przybliżenie, móc robić jakieś detale w krajobrazie, no to jestem jak najbardziej za. Również wykonanie jest tak samo dobre jak pozostałych dwóch obiektywów. Również mamy tu uszczelnienia tak samo jak w przypadku obiektywu 16 mm. Ostrość ustawia od 50 cm. Ta ogniskowa naprawdę przypadła mi do gustu. Właśnie używałem ją głównie do
robienia jakichś detali, albo po prostu do zdjęć z większym przybliżeniem, do wyciągania jakichś pojedynczych elementów z krajobrazu. Autofokus działa szybko i sprawnie, tak jak w pozostałych dwóch obiektywach, więc myślę, że tutaj nie ma co więcej na ten temat mówić. Również mamy jeden pierścień. Te pierścienie we wszystkich tych obiektywach chodzą dokładnie z takim samym oporem. Jest on wystarczający, tak jak mówiłem, żeby wygodnie ustawiać ostrość, ale dla filmowców, dla takich osób już bardziej wymagających, no będzie to problematyczne, że jest to elektroniczne przełożenie, a nie mechaniczne. Jeśli chodzi o jakość tego obiektywu, na środku jest on bardzo ostry już od pełnego otworu. Brzegi są już troszeczkę mniej ostre, ale myślę, że nie będzie to duży problem dla osób, które pracują przy portrecie, a głównie do portretu pewnie będzie ten obiektyw używany. Jeśli chodzi o inne wady optyczne, pojawia się tu dystorsja i dosyć spore winietowanie, co w sumie dziwi mnie przy tego typu obiektywie. Bardziej spodziewałem się tego po 16, a tutaj te wady się pojawiły. Jeśli chodzi o aberrację chromatyczną, obiektyw radzi sobie bardzo dobrze, również całkiem nieźle pracuje pod światło. Optycznie ogólnie uważam, że jest to dobry obiektyw, przede wszystkim ta ostrość robi wrażenie, a biorąc pod uwagę cenę, która kształtuje się na poziomie 1700-1750 zł, no to jest to świetny obiektyw jak za takie pieniądze. Generalnie wszystkie te obiektywy zachwyciły mnie swoim stosunkiem jakości do ceny. Tak jak już wcześniej mówiłem, ten obiektyw pewnie będzie używany przede wszystkim przez portrecistów, którzy szukają troszeczkę węższej stałki, albo przez osoby takie jak ja, które chcą w krajobrazie czy w fotografii takiej przyrodniczej mieć jakiś krótki teleobiektyw, który będzie bardzo lekki i kompaktowy. Czas na podsumowanie mojej przygody z tymi obiektywami. Jestem nimi bardzo pozytywnie zaskoczony. Dają świetny obraz, pomimo ich niskich cen. To jest tak naprawdę seria podstawowa, która jest dedykowana w sumie dla amatorów. Nie są to obiektywy z serii Art. Jeszcze do tej pory Sigma nie wypuściła tego typu obiektywów pod mikro 4/3, ale moim zdaniem chyba nie ma potrzeby, bo jeśli te obiektywy miały być tylko troszeczkę lepsze optycznie, a przez to na przykład dużo większe i zdecydowanie droższe, no to ja uważam, że nie ma sensu, bo już te obiektywy są na tyle dobre i jasne, że przy tej cenie ciężko będzie z nimi konkurować. Polecam każdemu, kto szuka dobrych, jasnych i niedrogich stałek pod mikro 4/3. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to nie wiem czemu 30, przynajmniej z tego co udało mi się ustalić, nie jest uszczelniana, dziwi mnie to. No i 16 mogła być jeszcze odrobinę lepsza optycznie, ale nadal, tak jak mówię, za te pieniądze nie ma co narzekać. Zestawiacz to otrzymujemy do każdego obiektywu dobrze wykonane, solidne osłony przeciwsłoneczne. Do tego po zarejestrowaniu się na stronie producenta na każdy ten obiektyw otrzymamy 3-letnią gwarancję. Również te obiektywy mamy w naszej wypożyczalni, więc jeśli chcecie, to sprawdźcie naszą ofertę, wypożyczcie je i sami przekonacie się, jak one się sprawdzają. Jeśli chodzi już o takie moje prywatne preferencje, to o dziwo najprzyjemniej chyba pracowało mi się z tą 30. Na początku spodziewałem się, że najczęściej będę używał 16, no bo jest najszersza i przy krajobrazie, przy takiej fotografii przyrodniczej wydawało mi się, że będę najczęściej sięgał po ten obiektyw, ale jednak nie. 30, pomimo że jest to taka jak dla mnie dziwna ogniskowa na mikro 4/3, no to pracowało mi się z nią świetnie właśnie do jakichś detali, do jakichś wyciągania pojedynczych fragmentów z krajobrazu. 56 też bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, świetny, krótki teleobiektyw, który jest bardzo kompaktowy. Jak widzicie, te 3 obiektywy, ja nie mam żadnego problemu, żeby zabrać je ze sobą, zajmują mi maksymalnie mało miejsca w plecaku i dawno je podróżowałem z tak lekkim i uniwersalnym jednocześnie zestawem. Jeśli ja bym czegoś sobie jeszcze życzył, jeśli chodzi o obiektywy Sigma pod mikro 4/3, to chciałbym, żeby pojawił się jeszcze jakiś obiektyw trochę szerszy od tej 16, pomimo że jak pokazywałem Wam w tym materiale, da się nim filmować, a nawet vlogować, to jednak fajnie by było, gdy pojawiła się taka 12 1.4 albo przynajmniej 2.0, również tak dobrze wykonana i dobra optycznie jak te obiektywy. Ja bym był bardzo zadowolony z takiego szkła, no ale zobaczymy, co Sigma postanowi dalej zrobić. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał, zajrzyjcie na mojego Facebooka i Instagrama, tam znajdziecie sporo zdjęć krajobrazowych, również te, które wykonałem tutaj podczas tego wyjazdu. Też oczywiście zapraszam Was do skorzystania z oferty sklepu Notopstryk oraz żebyście zajrzeli na ich Facebooka i Instagrama. Widzimy się niedługo, do zobaczenia, cześć!